Czy wiesz, że jeden dobrze dobrany ETF może dać Ci lepsze wyniki niż większość inwestorów osiąga, analizując godzinami pojedyncze spółki? Następne 9 minut będzie prawdopodobnie najlepszą inwestycją w Twoją edukację finansową od czasów podstawówki. Zapnij pasy i przygotuj się na rzeczową i prostą rozmowę o ETF-ach. Bez teorii i dygresji, same konkrety. Zaczynamy. ETF, czyli rodzaj funduszu inwestycyjnego, to najprostszy sposób, żeby za jednym zamachem kupić gotowy koszyk aktywów. Nie musisz obstawiać pojedynczych spółek, zgadywać wyników raportów kwartalnych czy śledzić wiadomości o każdej firmie. Kupujesz jedną pozycję, a w środku dostajesz dostęp do kilkudziesięciu, kilkuset, a nawet kilku tysięcy firm. Właśnie dzięki temu ETF-y pozwalają inwestować z mniejszym ryzykiem i znacznie mniejszym stresem niż ręczne wybieranie poszczególnych akcji czy innych klas aktywów. Najważniejszym parametrem ETF-ów jest koszt, czyli TER, roczna opłata za zarządzanie funduszem. W przypadku funduszy pasywnych te koszty są minimalne. Na przykład ETF na 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych może pobierać opłatę w wysokości jedynie 0,07%, podczas gdy koszty aktywnych funduszy często przekraczają 2%. Przy inwestowaniu koszty działają jak hamulec. Im wyższe opłaty, tym wolniej rośnie Twój kapitał. ETF-y mają ten hamulec wciśnięty jedynie odrobinę, dlatego w długim okresie osiągają znacznie lepsze wyniki niż fundusze zarządzane aktywnie. ETF powinien zachowywać się jak indeks, który śledzi, ale sposób, w jaki to robi, ma znaczenie. Najprostsza forma to replikacja fizyczna pełna, czyli zakup przez fundusz wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu. Jeśli ETF odwzorowuje polski indeks WIG20, to kupuje wszystkie spółki do niego należące. To najbardziej intuicyjny i najpewniejszy sposób zarządzania portfelem. Czasami jednak fundusz stosuje sampling, czyli kupuje tylko część akcji reprezentatywnych dla całego indeksu. Stosuje się to przy ogromnych benchmarkach, takich jak MSCI World, który obejmuje kilka tysięcy spółek z całego świata. Sampling sprawia, że ETF radzi sobie bardzo podobnie do indeksu, ale nie jest to odwzorowanie idealne. Trzecią metodą jest replikacja syntetyczna, polegająca na użyciu instrumentów pochodnych takich jak swapy. To rozwiązanie stosuje się najczęściej na rynkach trudno dostępnych, egzotycznych lub przy surowcach. Daje bardzo dobre odwzorowanie indeksu, ale nie każdy inwestor czuje się komfortowo, gdy ETF nie posiada fizycznych aktywów. I tu pojawia się pojęcie tracking error, czyli błędu odwzorowania. To różnica między tym, ile zyskał indeks, a ile ETF. Nawet przy najlepszej replikacji zawsze występuje jakaś różnica. Powody są proste: koszty transakcyjne, konieczność dokonywania rebalansingu, podatki od dywidend czy metodologia obliczania indeksu. Najważniejsze, żeby ten błąd był mały i stabilny. W praktyce początkujący inwestor powinien zawsze spojrzeć na TER oraz tracking error. Te dwa parametry decydują o jakości ETF-u. Do inwestowania w ETF-y potrzebujesz konta maklerskiego. W Polsce najbardziej przyjazną dla użytkownika i najpopularniejszą platformą jest XTB. Rejestracja jest bardzo prosta, a po wpłacie środków masz dostęp do pełnej listy ETF-ów, bez prowizji transakcyjnych. To jeden z powodów, dla których wielu początkujących wybiera właśnie tę platformę. Zakup ETF-u jest prosty. Wpisujesz nazwę lub ticker w odpowiedniej wyszukiwarce, wybierasz kup, określasz liczbę jednostek i decydujesz, czy składasz zlecenie rynkowe, które realizuje się od razu, czy limitowane, w którym sam określasz maksymalną cenę zakupu. Po kilku sekundach stajesz się właścicielem jednostek ETF-u. Jeśli chcesz analizować ETF-y bardziej świadomie, polecam dwa świetne narzędzia. Pierwsze to strona justetf.com, jedna z najlepszych wyszukiwarek ETF-ów na świecie. Możesz tam filtrować fundusze po regionie, klasie aktywów, metodzie replikacji, kosztach czy dostawcy. Drugie narzędzie, bliższe rodzimym inwestorom, to serwis analizy.pl. Bardzo solidny, polski katalog ETF-ów, który zawiera również te dostępne u lokalnych brokerów. Dzięki tym dwóm serwisom możesz szybko porównać parametry, wyniki i ryzyko poszczególnych ETF-ów, zamiast przekopywać się przez dziesiątki PDF-ów. Wiesz już, co to jest ETF i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze. Przejdźmy teraz do konkretnych funduszy, które mogą zainteresować polskiego inwestora. Zacznijmy od naszego rynku. Największym dostawcą ETF-ów w Polsce jest Beta ETF. Beta ma w ofercie fundusze odzwierciedlające WIG20, MWIG40 i SWIG80, czyli największe, średnie i małe spółki z GPW. Dają szybki i wygodny dostęp do polskich akcji, ale mają też swoje ograniczenia.
Największym minusem są koszty, które wynoszą od 0,6 do ponad 1%. To dużo w porównaniu z ETF-ami globalnymi. Dodatkowo polskie indeksy mają spory udział spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, co ogranicza ich dynamikę i tworzy specyficzne ryzyka. Warto też wspomnieć o funduszu Beta Dywidenda Plus. To pierwszy polski ETF, który regularnie wypłaca dywidendy. Co kwartał, na podstawie indeksu spółek z GPW, wypłacających minimum 2% dywidendy. Moje podejście do polskich ETF-ów jest złożone. Z jednej strony cieszę się, że mali inwestorzy mają dostęp do takich narzędzi. Z drugiej jednak koszty tych ETF-ów są dla mnie za wysokie, co ogranicza ich atrakcyjność. Jeśli miałbym wskazać jedną kategorię ETF-ów, od której warto zacząć, byłyby to fundusze globalne. ETF-y takie jak iShares MSCI ACWI czy Vanguard All World dają ekspozycję na kilka tysięcy spółek z całego świata, od USA przez Europę po rynki wschodzące. To najbardziej rozsądny sposób inwestowania dla osób, które chcą mieć szeroką dywersyfikację bez zastanawiania się, który kraj lub sektor wybrać. Koszty ETF-ów globalnych wynoszą 0,2%. To poziom nieosiągalny dla większości aktywnych funduszy. Historycznie globalne rynki akcji dawały długoterminowy zysk w granicach 7 do 9% rocznie, licząc z reinwestowanymi dywidendami. Oczywiście zdarzały się załamania, jak kryzys 2008 roku, pandemia czy wojna w Ukrainie, ale długofalowo trend jest jednoznaczny. Globalny ETF zapewnia więc spokój, szeroki przekrój gospodarki i stabilny fundament portfela. Jeśli chcesz mocniej postawić na Stany Zjednoczone, motor światowych rynków, masz dwie świetne opcje. Pierwsza to fundusz iShares Core S&P 500, jeden z najpopularniejszych ETF-ów na świecie z kosztem wynoszącym zaledwie 0,07%. Obejmuje 500 największych firm w USA, w tym gigantów technologicznych jak Nvidia, Amazon czy Microsoft. Druga opcja to fundusz śledzący indeks Nasdaq 100, w pełni skoncentrowany na spółkach technologicznych, ETF o nazwie iShares Nasdaq 100. Jest bardziej zmienny, ale w długim okresie często przynosił wyższe stopy zwrotu. Jeśli masz wyższą tolerancję na wahania, może być ciekawym wyborem. Po omówieniu ETF-ów na rynek polski, akcje globalne oraz Stany Zjednoczone, chcę poruszyć jeszcze jedną kategorię funduszy. ETF-y sektorowe pozwalają inwestować w konkretne części rynku, np. cyberbezpieczeństwo, robotykę czy zieloną energię. To narzędzia bardziej dynamiczne, z większym potencjałem, ale też z większym ryzykiem. Wśród nich jest jednak jeden sektor, który ostatnio szczególnie wybija się na tle reszty – sztuczna inteligencja. AI to dziś jedna z najważniejszych sił napędowych współczesnej gospodarki. Jej zastosowania widzimy w fabrykach Tesli, w centrach danych Nvidia, w algorytmach Amazona czy w usługach chmurowych Microsoftu. To nie chwilowa moda, lecz proces, który będzie kształtował kolejne dekady. Nic dziwnego, że powstały duże, globalne fundusze, dające szeroki dostęp do tego megatrendu. Jednym z najciekawszych ETF-ów jest LEG Artificial Intelligence. To duży fundusz tematyczny związany z AI, powstały w 2019 roku. W jego portfelu znajdziemy Nvidia, Alphabet, Microsoft czy IBM. To fundusz obejmujący zarówno firmy tworzące oprogramowanie oparte na AI, jak i infrastrukturę sprzętową oraz usługi chmurowe. W tym roku zanotował już ponad 18% wzrostu. Drugi przykład to Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data. To jeden z największych funduszy AI o kapitale 6 miliardów euro i rocznym koszcie 35%. Łączy on w sobie temat AI z analizą danych i automatyzacją procesów. Znajdują się w nim spółki produkujące chipy, firmy chmurowe i przedsiębiorstwa dostarczające infrastrukturę danych. To szerokie podejście do tematu, które obejmuje pełen zakres sektora sztucznej inteligencji. Trzecim funduszem, najmniejszym ze wszystkich, jest Wisdom Tree Artificial Intelligence, który ma około 70% ekspozycji na rynek amerykański. To region, w którym dzieje się najwięcej, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji. Fundusz inwestuje w firmy, które tworzą technologie AI lub intensywnie z nich korzystają. Z punktu widzenia inwestora, ETF-y AI są ciekawą, ale bardziej ryzykowną opcją. Nie zastąpią globalnego portfela, ale mogą stanowić jego dynamiczne uzupełnienie. Jeśli chcesz wyeksponować część kapitału na trend sztucznej inteligencji, który prawdopodobnie będzie rosnąć przez wiele lat. ETF-y to najprostszy sposób na zbudowanie stabilnego portfela, który działa i nie wymaga codziennego śledzenia rynków. Dają szeroką dywersyfikację, niskie koszty i znacznie mniejszy stres niż próby wybierania pojedynczych spółek czy inwestycje w bitcoina. Ryzyko oczywiście nadal istnieje, ale dzięki ETF-om jest ono bardziej przewidywalne i lepiej rozproszone. Dzięki za uwagę i prośba o subskrypcję i lajka. Do zobaczenia.